Jest już koniec grudnia, praktycznie ostatnie dni. Dzisiaj jest 30 grudnia 2022. Kiedy jest najlepszy czas, żeby podsumować Wam i powiedzieć, co poszło źle w tym sezonie ogrodniczym 2022? Wiele czasu nie zostało, żeby podsumować i powiedzieć Wam, co poszło nie tak. Zostało mi 2 dni grudnia. Myślę, że to jest ostatnia chwila i zarazem najlepszy czas, żeby powiedzieć Wam o moich porażkach, o moich nieudanych nasadzeniach, o warzywach, których niestety nie zjedliśmy w tym roku, mimo że ciężko pracowaliśmy na to, żeby się pojawiły i posialiśmy je. Na stole ułożyłam sobie selekcję warzyw, o których będę mówić, które niestety z jakiegoś powodu nie udały się. Powiem Wam, jaki powód podejrzewam, ponieważ nie jestem na 100% pewna, dlaczego się nie udały. Natomiast wiem, jakie warunki miały, jak się zachowywały i co podejrzewam poszło nie tak i co mogłabym poprawić, jaki mam cel w przyszłym roku odnośnie tego, żeby teraz udało się i żebyśmy mogli zamknąć słoiki, niektóre z nich, albo w ogóle użyć sobie i zjeść w tym sezonie z naszego sadzenia. Nazwałam ten filmik porażki ogrodnicze, porażki ogrodowe. Ostre określenie, mocne określenie, ale tylko po to, żeby zmotywować mnie i nastawić się swoją uwagę, całą moją uwagę na ten sezon nowych nasadzeń, głównie właśnie na te, które się z jakiegoś nie powiodły powodu. Może wymagały więcej mojej uwagi, może wymagały więcej mojej wiedzy, może wymagały bardziej skupienia się na nich i polepszenia warunków. Jak wiecie, żadnym ekspertem nie jestem. Jest to mój ogródek warzywny. Jestem po pierwszym sezonie. Uwierzcie mi, ja się wychowałam na polskiej wsi, wyprowadziłam się później za granicę i żyłam w miastach. Założyłam rodzinę. Nigdy w życiu nie sadziłam nic w ogrodzie. Tym zajmowali się moi rodzice, zarówno po stronie mojego męża, no to on może bardziej, bo pomagał trochę i jego rodzice też prowadzili gospodarstwo, więc tam się więcej działo. Natomiast ja doświadczenia nie mam żadnego. Mało tego, że doświadczenia, i tu Was zaskoczę, bo wiem, że macie masę profesjonalistów, masa filmów na YouTubie, znających się na rzeczy ludzi, kurczę, naprawdę ludzi wiedzących co z czym. Jestem kompletnym amatorem, mało tego, nigdy nie miałam chęci, żeby się uczyć, żeby w ogóle interesować się, jak co rośnie. W ogóle moja głowa nie była odwrócona w tą stronę. Ja się uczyłam, ja studiowałam, ja potem sobie budowałam karierę. Do głowy mi nie przyszło, że ja jestem w stanie posadzić coś albo posiać i to mi potem urośnie i ja podzielę się i nakarmię tym rodzinę albo sama to zjem. Absolutnie nie zaprzątałam sobie głowy. Do tego jeszcze słynęłam i w ogóle, może ja sobie to też wmówiłam, że ja nie mam ręki do sadzenia roślin, że ja nie mam ręki do kwiatów. Jeśli chodzi o kwiaty doniczkowe albo o kwiaty, które mam w domu, to naprawdę jest to fakt. Nic nie potrafi mi urosnąć, nie mam tak zwanych zielonych palców, że jak na przykład posadzę coś w donicy, piękne bujne kwiaty i w ogóle w domu dżungla, efekt wow. Absolutnie nic z tych rzeczy. Dlatego ja, wiecie, tak z chęcią wielką, bo wreszcie przeprowadziliśmy się do domu, gdzie mam kawałek tej ziemi, tego ogródka i mogę sobie coś zasadzić. Ogromna chęć, ogromne nadzieje, ogromne plany, ale tak mi z tyłu dzwoniło głowy, kurczę, nawet kwiatka nie potrafisz uhodować w domu, to jakim cudem ci cokolwiek wyrośnie. No ale nic, może to jest szczęście, wiecie, kogoś, kto zaczyna, amatora, ale ja włożyłam w to całe serce, całe chęci, całą miłość i ja robiąc to w ogóle nie zakładałam, że coś się nie uda. To po prostu chciałam robić, cieszyło mnie to i sprawiało mi mega radość. I może to było powodem, że słuchajcie, miałam mega mocne sadzonki. Miałam takie sadzonki po psianiu, po rozsadach, że mąż był w szoku, dlaczego ja mówię, że ja nie mam ręki do sadzenia. Nigdy nie sadziłam takich rzeczy, takich warzyw, takich jadalnych rzeczy, dlatego
całą moją opinię skupiałam na tym, że w domu nawet kwiatka nie potrafię uhodować, to jakim cudem mi coś urośnie. Zaskoczenie wspaniałe, uśmiech na twarzy. Miałam bardzo dobry sezon, był to nasz pierwszy rok. W 2021 zaczęliśmy wszystko przygotowywać i wczesną wiosną, jeszcze taka zima, co wiecie, papryki i te inne nasionka trzeba wcześniej posiać. To tym się już zajęłam w lutym, marcu 2022 i prowadziliśmy ten sezon 2022. Więc to jest mój pierwszy sezon, moje pierwsze doświadczenie jako takie dotknięcie w ogóle żyznej ziemi i uprawianie czegokolwiek. Rozgadałam się jak to ja. Wiecie, co się okazało, odkąd kręcę te filmiki? Że ja uwielbiam mówić. No, nigdy siebie o to nie podejrzewałam. Uwielbiam mówić, dlatego cieszę się z każdego komentarza waszego, z każdej waszej reakcji. Jest to młody kanał, nowiutki. Cieszy mnie bardzo, gdy ktoś zabierze głos, gdy ktoś coś poradzi, gdy ktoś zapyta. Słuchajcie, w ogóle się nie wahajcie. Ja jestem tak otwartą osobą, że jakbyście mnie zagadali i może pierwszy kontakt, nie jestem taka śmiała, ale jak mnie zagadacie i odezwiecie się pierwsi, to ja się normalnie potem nie potrafię zamknąć. Tak bym od razu rozmawiała i cieszy mnie to bardzo, dlatego ja bardzo nasłuchuję jakichś powiadomień, że przed mi komentarz, że cokolwiek się dzieje na moim kanale, od razu biegnę, od razu reaguję, od razu patrzę jaki macie kanał, staram się subskrybować, jeżeli coś wgrywacie, dlatego cieszy to bardzo. Nie wahajcie się, w ogóle nie analizujcie, od razu walcie jak w dym. Zacznę wreszcie może na temat, bo tak bym mogła bez końca. Spisałam sobie na kartce i będę wam troszeczkę tutaj w miarę systematycznie przekazywać, co nam nie wyszło. Porażki. Porażki, wielkie słowo. Wszyscy guru, oczywiście, teraz ich na internecie jest cała masa tych wszystkich doradców i psychologicznych, i budujących karierę, żeby nie mówić porażka, błędy, żeby nazywać to wyzwanie. I słuchajcie, nawet bez ich porad, ja całe życie tak podchodzę do swojego życia, do tego, co mi się udaje, co mi się nie udaje. Nie traktuję tego jako porażki. Taki mam charakter, faktycznie jako wyzwanie. Jeżeli coś mi się nie uda, to jeszcze bardziej tego pragnę i jeszcze bardziej pragnę to udoskonalić. I takie jest założenie na sezon 2023. Nie udało się coś, ja zrobię wszystko w mojej mocy, żebyś ty wyrósł i żebyś mi dał warzywo. Bo na starcie, jeżeli nie wiem, co jest przyczyną, czy jest oczywiście ogrodnik problemem, czy jest roślina i jej warunki problemem, dlaczego ja się mam załamywać? Słuchajcie, nie ma nudy. No, powoduje to u mnie motywację, żeby się jeszcze bardziej postarać, jeszcze bardziej pokombinować, bardziej poczytać, więcej was oglądnąć na YouTubie, bo wiedza tam jest niesamowita, czasem więcej jak w książkach. Dlatego zakasać rękawy i ruszamy. Grudzień jest idealnym miesiącem na podsumowanie w każdej dziedzinie. Dlatego ja robię dzisiaj podsumowanie moich nieudanych rzeczy, moich wyzwań na rok 2023. Jak mi poszło, słuchajcie. Punkt pierwszy. Warzywo, których nasion tutaj nie mam, z prostej przyczyny. Kupiłam sobie paczki kukurydzy. Punkt pierwszy, kukurydza. Zasiałam wszystkie, które kupiłam. Totalna porażka, mniej niż zero, to nawet nie opisywałoby tego, co tu się wydarzyło. Pełni optymizmu posadziliśmy kukurydzę. Co się okazało? Już wam mówię. Nie ten kraj. Nie ten kraj, nie ten klimat. Po rozmawianiu z innymi osobami, które tam sobie przydomowe ogródki prowadzą, co się okazało? Kobieto, nie masz szans na kukurydzę w tym kraju. Ze względów na warunki pogodowe, na klimat, na silny wiatr, na zimno, na wszystkie w ogóle moce kosmosu, nie ma najmniejszych szans. Więc nawet nie będę murem bić o ścianę, bo to nawet nie jest wyzwanie, bo to by było marnowanie mojego czasu, mojej pracy, energii i mojego kawałka ziemi, skoro to warzywo nawet nie będzie próbować tutaj rosnąć. Jedyne udane plony kukurydzy, o których mi wiadomo i które wiem z opinii ludzi tutejszych, to są na jakichś większych polach, ale to też nie w mojej części Szkocji, gdzie one, wiecie, rosną sobie w dużej ilości, w dużym polu i jedna roślina chroni drugą. Przed jakimś tam wiatrem, przed zimnem, przed różnymi warunkami, które im szkodzą. I
sadzenia w tunelu. Znam osobę, co się bardzo uparła. Co, jak kukurydza nie będzie u mnie rosnąć? Zawaliła cały tunel kukurydzą. Nie jest to dobry pomysł dla mnie. Uważam, że to jest bez sensu. Ja nie wiem, po co komu ta kukurydza była. Może miał jakiś tam atut i jakąś motywację, żeby tę kukurydzę dać w tunelu. Absolutnie nie jest to moją motywacją. Ja po prostu chciałam kukurydzę troszeczkę dla kur, troszeczkę dla nas, nacieszyć się tym, jak to rośnie, pokazać tak zwane lalki z kukurydzy moim dzieciom. Ja się bawiłam dawniej nimi na wsi. Słuchajcie, nie wypał kompletny. Kukurydza. Jaki jest nasz cel na 2023? Ano, cel jest taki, i to jest jedyne warzywo, na które nawet nie będę startować się i nie mówię, że się poddaję, po prostu to warzywo nie ma racji bytu tutaj w naszych warunkach. Cel jest taki, że go już nie sadzę, dlatego nie kupuję żadnych nasion, w ogóle się nie interesuję tematem, głową muru nie rozbiję. Odpada kukurydza. Następny punkt. Punkt, który mnie bardzo zabolał. Porażka, wyzwanie, które mnie bardzo zabolało. Ogóry, nasze wspaniałe ogórki. Słuchajcie, oglądałam Was na YouTube, podziwiałam te wszystkie plony, te rozrosty, te zbiory, te ponowne nasadzenia, te wszystkie słoiki, korniszonki. Mogę zapomnieć, szczerze ja mogę zapomnieć. Pokażę Wam, gdzie dałam ogóry. Tu są ogóry. Tu są ogóry, które ja mam i z których sadziłam, z takich samych sadziłam. To są na taśmie ogóry. Tu akurat mi się pokazało na taśmie, ale sadziłam też takie zwykłe, zobaczcie. To są chyba takie niemieckie do pikli, kupione w większości w Lidlu. Ogóry, niestety. I już Wam mówię, ogóry 2 razy siałam. Ponieważ za pierwszym razem posiałam, praktycznie mi sadzonki nie ruszyły. Troszkę zielonego wyszło, totalnie nic. Nie załamałam się, słuchajcie, nie poddałam się, posadziłam je drugi raz. Później, zdecydowanie później, jeśli chodzi o takie nasadzenia, takie siania w UK. Co myślę? Zimno, za wcześnie posadzone, zimny wiatr. Miały niby nawożenia, miały naturalne moje gnojówki, nie pomogło nic. Nie miałam w ogóle sadzonek, nie miałam nic ogórków, praktycznie żadnego ogórka. Jaki mam cel na ten rok? Zadbać, otulić je opieką, okryć je i zasadzę je troszeczkę później. W sensie pierwszy rzut zrobię troszeczkę później. Sadziłam prosto do gruntu, siałam prosto do gruntu i teraz nie będę się tak spieszyć. Słuchajcie, normalnie popłynęłam na jakiejś fali entuzjazmu, poleciałam od razu w pole, nasadziłam, jak chyba było w maju, Stanisława. Nie udało się niestety. Wydawało mi się, że wszystko zrobiłam tak jak trzeba. Wydaje się polskie, w ogóle w Polsce jak się ogląda Was, wydaje się takie proste do sadzenia. Kto nie ma ogórów? No ja nie mam i pierwszy mój punkt właśnie skupić się na tych ogórkach w 2023. Cel mam okryć je bardziej, może zafoliować w tym pierwszej stadzie wzrostu i zasadzić je później. Punkt drugi. Odkładam ogóry. Pogadaliśmy o ogórach. Fasolka. Fasolka szparagowa. Zobaczcie, tu jest resztka fasolki, którą sadziłam. Piękna szparagowa. Powiem Wam, jest to jedno z naszych ulubionych warzyw. I właśnie ta żółta karłowana, bo nie mogę tego powiedzieć o fasolce tej wysokiej. Ta się udała. To w ogóle nie na ten odcinek. Ta się udała. Ja mam największy problem z żółtą karłowatą. Karłowata fasolka w ogóle mi się nie udała. Ta szparagowa niziutka. Dokładnie tak jak ogórki, myślę. Za wcześnie, za zimno. Muszę ją troszeczkę okryć. Ona w pierwszej fazie po posianiu zachowuje się bardzo delikatnie. Tak jakby jej wszystko szkodziło. Nie lubi wiatrów, nie lubi tego zimna, więc myślę, że podobne warunki jej zaszkodziły i ponowna moja uwaga będzie skupiona podobnie jak na ogórki. Okryć ją, troszeczkę otulić w pierwszej fazie wzrostu i zasadzę ją później, bo też ją nie sadziłam z rozsad, tylko sadziłam prosto do gruntu. Następne moje warzywo. Odkładamy fasolkę.
Kapusty, chodźcie do mnie kapusty. Kapusta, następny punkt. Kapusty, porażka kolejna na mojej liście. Tutaj te opakowania mam zaczęte i strony taśmą, te sadziłam. Załatwiłam sobie, to jest chyba kamienna głowa, ta polska. To jest odmiana późna do kwaszenia, też z tych okrągłych, dużych. I nasadziłam też taką, fajnie zwinięta, ona jest fajna. Ja ją nawet do gołąbków stosuję. Nie mówię tutaj o kapuście pekińskiej, cudeńko mi się udało, także w ogóle nie na ten odcinek. O porażkach mam na myśli kapusty te twarde, liściaste, charakterystyczne do kwaszenia, do kiszenia, do gołąbków. Te typowe. Nie udały mi się i już Wam mówię, co podejrzewam. Podejrzewam, bo gwarancji nie mam. Kapusta brak siatki. Słuchajcie, normalnie miałam atak tych białych motyli. Słuchajcie, atak. Na początku rosło super. O, rozsady miodzio. Cieszyłam się, już planowałam kiszenie. Jak nastał ten cieplejszy czas, te fajne białe motylki, one wtedy atakują. Niestety, ale narobiły mi masę jaj i moja kapusta została zżarta perfidnie na moich oczach. I uważam, że kapusta tu będzie rosła. Patrząc po mojej pięknej pekińskiej, która była zasadzona dużo wcześniej, kiedy tych motylków nie było, uważam, że kapusta będzie tu rosła i jest to takie warzywo, które w zimniejszym klimacie moim zdaniem pójdzie spoko. Problemem był tylko i wyłącznie brak siatki, z własnej głupoty, z własnego niedopatrzenia. Nie kupiliśmy tej siatki w ogóle. Później było za późno, później nie mogłam już nigdzie kupić. A jak już potem zeżarły i narobiły mi tych larw, to jaki było sens kłaść siatkę? To by było bez sensu, to ja bym podała do stołu tym motylkom. Więc kapusta nieudana, brak siatki, brak osłony. Nie róbcie tego błędu, bo jednak w ogromnych ilościach jak torpedy wpadną Wam i zrobią spustoszenie. Kapusta to mój następny punkt. Niestety nie udała się. Cel założyć siatkę na rok 2023. Punkt kolejny to cebula. Tutaj akurat mam tylko nasiona niestety, żeby Wam pokazać. Ta wiosenna cebula na cebuszki. Nie mam jeszcze kupionych w ogóle tych malutkich cebulek, które będę sadzić na normalną korzeniową cebulę, ponieważ wszystkie zużyłam w zeszłym roku. Jaka porażka? Jakie wyzwanie? Jedyne i wyłącznie. Posadziłam jej za mało. Słuchajcie, cebula idzie do wszystkiego. Potrzeba jej większej ilości niż ja sobie założyłam. Jedynym moim błędem, kobieto, posadziłaś za mało cebuli korzeniowej. Więc na rok 2023 muszę zwiększyć ilość. Troszeczkę sobie areał zwiększę, grządek na cebulę. Jest to warzywo, które idzie w takich ilościach, że to, co ja posadziłam, to jest kropla w morzu. Więc to była cebula. Musiałam zrobić krótką przerwę, ponieważ nie uwierzycie, ale został mi przywieziony kompost na nowy sezon. Kto by pomyślał, mówili po nowym roku będą, a tu pyk, koniec grudnia. Super, zobaczcie jak się to wszystko pięknie spina w całość. Mówiłam o cebuli. Dalej dynia. Moje kochane dynie, chodźcie tutaj. Dynie sadziłam różne, sporo dyń. W takich dołkach z kompostem je sadziłam, jak wszyscy znawcy radzą. Mam takiego skłosza, tego podłużnego. Mam taką zwykłą, klasyczną, pomarańczową. Mam dynię białą, tu już są zebrane, kiedyś już dawno zebrane w 2021 nasiona po prostu z warzywa. Mam Hokkaido. Widzę, że już mi się tu wysypało. Co ja tu jeszcze mam? Więcej tych skłoszy. Tyle w temacie. Dynia jest to niestety następny punkt moich porażek, moich wyzwań w tym sezonie. A dlaczego? Otóż totalnie zero. Słuchajcie, niby dałam obornik, niby dałam takie dołki fajne, niby to wszystko zagrało. Pojawiły się roślinki, wyrosło mi z tych nasion, jak najbardziej, nawet z tych wydłubanych z różnych warzyw. Wyrosło mi z tych nasion, więc słuchajcie, no dało mi nadzieję. Powiem Wam, sadzonki wyrosły mega wielkie w tym polu, na tym oborniku, więc ja już pełna dumy chodziłam, kurczę, będą dynie, bo to i dla kurek, i dla nas.
Kompletnie nic nie miałam z dyni. Wyrosły tylko roślinki. Wyrosły mi w niektórych, w większości nawet powiedziałabym, wyrosły mi owocki. Więc no kurczę, co może pójść źle? I na tym etapie zakończyło rośnięcie. Te owoczki zaczęły przygniwać, zaczęły mi odpadać i koniec tematu. Roślina mi się więcej nie rozwijała. Więc ja dyni w 2022 miałam dokładnie 0. I słuchajcie, i to jest najciekawsze w tym wszystkim, bo jak wszędzie się domyślam, co mogło pójść źle, nie mam bladego pojęcia, co zrobiłam źle, co się stało, że moja dynia nie wyszła. Więc ja będę bardzo wdzięczna, jeżeli ogląda mnie ktoś, komu się udały już dynie, nawet jak nie ma dużego doświadczenia, ale sam fakt, że mu się udały, albo ktoś, kto akurat trafi na mój kanał i wie, jak te dynie prowadzić. Proszę Was, dajcie mi jakieś tipy, jakieś podpowiedzi, co ja jeszcze mogę zrobić, bo przecież też się wydaje, że rzucają nasiona na oborniki, na kompostowniki, dynia buja i zbierają październik, listopad warzywa. Co się stało u mnie? Co poszło nie tak? Co ja zrobiłam źle? Bo ewidentnie coś nie zagrało, dlatego mówię Wam, do jakiego etapu doszłam z tą rośliną. I może to Wam zadzwoni w głowie, co mogło pójść nie tak. Ja jestem wdzięczna absolutnie za wszystkie porady, bo wykorzystam Wasze rady i pozwoli mi to wyhodować super warzywo w przyszłym roku. Ponieważ nie wiem, co było źle, to co ja mogę jeszcze polepszyć, skoro był obornik, był dołek, miała dużo odżywczych rzeczy, co ja mogę jeszcze, pojęcia nie mam. Podlewałam, chodziłam tam specjalnie, daleko miałam je zasiane, chodziłam z konewką. Absolutnie nie wiem, co poszło źle. No jedynym moim celem jest to, nie wiem co poprawić, bo będę czytać, będę się dowiadywać, będę Was słuchać. Celem jedynie jest startować znowu, no nie poddać się, nasiona mam dobre, skoro mi roślina wykiełkowała i wyrosła i pokazała mi malutkie owoce, to nie może być nasiono złe, no sami powiedzcie, skoro doszło do tego etapu. No ale nic, dyni nie ujadą w tym roku, czekam na jakiekolwiek porady, będę bardzo wdzięczna. Ruszmy na następny punkt, na następne warzywo. Odłożyłam dynię i pokazuję Wam słonecznik, który wspaniałomyślnie wysłała mi moja mama z Polski. Zobaczcie, może Wam coś powie ta nazwa, ta firma, może polecicie, może nie polecicie. Są to biało-czarne, pisze jadalny, Womir, firma, nasiona polskich hodowli, co jest super według mnie. O to przecież chodzi. Jest to słonecznik ogrodowy. Nasion to tu, panie, dostatek jest. Całe naprawdę, kilka paczek takich mam. To nie jest tak, że o tej jednej mam kilka paczek i wysiałam sobie ucieszona z Polski ten słonecznik. Do czego doszło? Niestety jest na mojej liście porażek, wyzwań nieudanych w 2022 roku. Jak do tego doszło? Nie wiem, jak mówią słowa znanej piosenki. Już Wam mówię, na jakim etapie moja przygoda ze słonecznikiem się zakończyła. Słonecznik wykiełkował. Były takie części w mojej działce, gdzie ślimaki sobie go zjadły i to minuta 8 na jednej nodze, po prostu jakbym podała im do stołu. Więc wiem już, że w tamtym miejscu nie mogę sadzić. Natomiast tutaj przy froncie domu, gdzie mam ten niski murek, wymyśliłam, że tam będzie fajny szpaler słoneczników. No cóż, szpaler był, ale do jakiego etapu? Wyrosły piękne nogi, nie za bardzo mocne, grube, takie lichawe te nogi były. To już mi coś dało do myślenia, coś jest nie tak, jak on otrzyma te wielkie pałki z nasionami. Ogromne, silne wiatry oczywiście. Jedyny minus, wiecie jaki jest, co zauważyłam? Ten słonecznik mega wolno rośnie. Słuchajcie, w Polsce to tak się wydaje, figmik posadzicie i już macie wielkie badyle i wszystko ładnie buja. Dlaczego u mnie tak wolno rosło? Poziom wzrostu był mega wolny. Przybierał mega wolno, potem był taki czas bardzo ciepły, poszedł do góry. Pojawiły się pałki, owoce, zawiązania, płatki, więc ja już pełna radość. Tak więc na etapie słonecznika doszłam do pałki z nasionami, doszłam do płatków. Niestety wszystko było białe, bezużyteczne dla nas. Nic nie zjedliśmy słonecznika, ponieważ nastała potem zima i słonecznik totalnie zmarniał. Nie miał w ogóle czasu. Nie wiem, może kwestia zapylenia, co myślicie? Może po prostu nie były zapylone te nasiona. Były totalnie białe i nie miały czasu już w ogóle dojść. Więc słonecznik niestety jest na mojej liście porażek w tym sezonie.
A jaki cel? Myślę, żeby go posadzić wzdłuż może jakiejś ściany. Nie takiego krótkiego murku, ponieważ on wybija bardzo wysoko jako roślina. Może wzdłuż ściany. Nie wiem. Nie wiem naprawdę, tutaj jestem zielona w temacie, co by mu mogło pomóc. Może wzdłuż ściany, żeby go bardziej osłonić, bo on jest taki długi i wtedy miałby z tej strony całą ścianę osłonną. Pojęcia nie mam, będę próbować. Na mojej liście, na kolejnym miejscu są królowy wszelkich ogrodów i warzywników, marchew i pietruszka. Nie posiadam niestety polskich odmian, więc są to odmiany zakupione tutaj. Niektóre niemieckie, niektóre z niemieckich sklepów, niektóre tutaj brytyjskie. I niestety, ale te królowe są na mojej liście nieudanych warzyw w tym roku. Ja robiłam 2 razy siew tych warzyw. Robiłam pierwszy raz tak, jak normalnie się robi, w odpowiednim terminie, co powinny być zasiane. Oczywiście prosto do gruntu. Niektóre sadziłam na taśmy, tak jak tu widzicie. Mam niektóre na tasiemkach, niektóre były sypane normalnie pojedyncze. Marchew i pietruszka korzenna. Po pierwszym siewie czekałam dość długo, bo niektórzy mówili, bądź cierpliwa. Marchewka, pietruszka potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby wejść. Byłam cierpliwa, masakrycznie cierpliwa. Niestety po kilku tygodniach zaczęłam odkopywać fragmenty i zobaczyłam, że tam się nic z nasionami nie dzieje. Więc morał z tego taki, nie zobaczysz ani marchewki, ani pietruszki. Ruszyłam szybko w panice do kolejnego siewu w tą glebę. I powiem Wam tak, do późnej jesieni, do późnej zimy wyciągałam marchewkę. Nie była taka wielka oczywiście, jak typowa na obrazkach, wiecie, taka raczej długości palców ludzkich. Bardzo fajnie rosła, ja nie daję żadnej chemii, jak wiecie, naturalne gnojówki. I słuchajcie, marchewka do późnej jesieni, późnym listopadem, nawet teraz w grudniu, ja wiem, że ja mam pojedyncze sztuki w ziemi, było już pod śniegiem to nie jest nic przemarznięte, ja wiem, że mam pod spodem. Tam jeżeli mam zupę, idę i kilka sobie wyciągnę. Tam są już resztki takie, już wiecie, pojedyncze sztuczki, które sobie muszę jeszcze wybrać, zanim ruszę z kolejnym sezonem. Natomiast królowa pietrucha, absolutny dół. Nie mam żadnej pietruszki, nigdy nie miałam i nie wiem, czy będę mieć. Co myślę poszło źle? Już Wam mówię. Termin siania raczej miałam dobry. Jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jest tu bardzo kamienista ziemia. Bardzo dużo z naszej działki usunęliśmy kamieni i ta ziemia jest taka zbita, słuchajcie, i zauważyłam, że jak mam jakieś korzeniowe warzywa, to jak dobijają do pewnej długości w dół, automatycznie kończą rozrost albo idą w bok, ponieważ trafiają właśnie na jakąś kulę, bryłę ziemi twardej albo na kamień. Jest to moim podejrzeniem, że korzeniowe muszą mieć fajną glebę w dół, miękką, sypką, żeby sobie fajnie szły. Natomiast napotkały kamień i ząg, nie poszło w ogóle. Moim celem na ten sezon 2023 jest na tych grządeczkach, na których sobie zaplanuję właśnie korzeniowe, wliczając marchewkę i pietruszkę, będę przesiewać ziemię na wielkim sicie, które sami zbudujemy na takiej siatce, żeby jej ułatwić start. Jeżeli nadal nic nie wyjdzie, no to wiecie, to już mam wykluczony powód, słuchaj, to już nie jest kwestia wtedy ziemi, tylko albo ja coś robię źle, albo nasiona jakieś kiepskie. Także ujedliśmy troszeczkę marchewki, niestety ząg. 0 punktów dla pietruszki w tym roku. Nie mam już tutaj niestety nasion bazylii, muszę sobie dokupić, a właśnie o bazylii chciałam powiedzieć jako o następnym punkcie na moich liście porażek. Bazylia cudownie mi rosła i absolutny bonus, wspaniała roślina, którą często używamy. W tunelu, między pomidorkami, jak byliście w tunelu na moich filmikach wcześniejszych, widzieliście, miałam bazylię między pomidorkami, między papryką. Super, tylko i wyłącznie w tunelu. W polu katastrofa, porażka, kciuk w dół. Z bazylii w polu nic, kompletnie marnieje w oczach, nawet listka nie ujadłam. I ostatnie, szybciutko Wam powiem na mojej liście, jest kwiatek, tak zwany groszek pachnący, jest to pełzący kwiat, który pięknie pachnie, ma piękne liście. Niestety, kochani, nie dla mnie. Za delikatny. Ja ogólnie lubię kwiaty frezje,
ten kwiat pachnący bardzo wygląda jak te frezje. I tak sobie myślę, nie dość, że będzie ładnie pachniał, mam zwierzęta, co by było bonusem, bo co jakiś czas na ogrodzie fajnie by zaleciało fajnym zapachem z kwiata. Niestety on mi urósł, chociaż kiepsko rosły sadzonki, fajnie to wszystko poszło. Na etapie kwiatów klapło wszystko znienacka, totalnie, za delikatne, powiało tylko raz i wszystko powywijane we wszystkie strony. Totalnie straciłam groszek pachnący. Podsumuję Wam szybko, przeczytam tylko, co poszło nie tak, kciuk w dół niestety dla tych warzyw. Kukurydza, ogórki, fasolka szparagowa żółta, niska, kapusta, zwykła, twarda kapusta, cebula, dynia, słoneczniki, marchew i pietruszka korzenna, bazylia w polu i kwiaty groszek pnący. I to tyle w tym filmiku moich porażek, czyli pamiętajcie, wyzwań na nowy sezon 2023. Mam nadzieję, że komuś pomogę, bo wiecie, jeżeli ktoś startuje z czymś takim i nagle coś mu się nie uda, to bardzo łatwo się zniechęcić. I ja Wam chcę pokazać na moim przykładzie i w ogóle powiedzieć Wam, że to nie jest tędy droga, bo nie każdemu się od razu udaje i jakby się ludzie na wstępie już poddawali, to by w ogóle na następny sezon nie sadzili nic. Rzuciliby wszystko i niech to idzie wszystko w ugór. Nie, nie poddawajcie się, tylko zwróćcie większą swoją uwagę, atencję właśnie do tych warzyw, które Wam źle poszły albo nie wyszły w ogóle. I to nie kosztem innych warzyw, bo pięknie rosły, to byle jak posieje i będą, natomiast skupię się tutaj. Nie, tam uwaga taką, jaką daliście w tym sezonie, niech pozostanie taka sama. Natomiast tutaj uwagę musicie zdublować, tak jak ja. Ja muszę swoją uwagę i opiekę na tych warzywach zdublować, bo niestety, ale w tym roku porażka. Tak żegnam grudniowy rok. Tak żegnam grudzień, tak żegnam tym filmikiem ten sezon nieudanych rzeczy, a w rok 2023 wejdę pełną parą z nowymi nasionami, z nowymi pomysłami i jaka wiedza, wiecie jaką ja wiedzę zdobyłam w tym roku? Jedynie pierwszy sezon, a ja mam taką wiedzę, której nie miałam całe życie i co roku dochodzą nowe informacje i nowe możliwości. Słuchajcie, także ja Wam serdecznie życzę, aby przyszły sezon był tylko i wyłącznie kciukiem w górę. Wasz sezon ogrodowy i w ogóle życie z kciuk w górę. Wszelkiej pomyślności, dobra, zdrowia, wspaniałych, dorodnych, świeżych owoców i oby się Wam wszystkim darzyło. Do siego roku, kochani.